Ta audycja o rynku mieszkań, o cenach mieszkań, o tym, co tu się dzieje, będzie trochę taką odwrotną sesją pytań i odpowiedzi, ponieważ ja Wam zadam sporo pytań i dam Wam też takie podstawy do udzielenia odpowiedzi, ale tak naprawdę to Wy sami będziecie musieli sobie odpowiedzieć. Na przykład na takie pytanie: czy uważacie, że jakaś osoba, która ma władzę i majątek, świadomie zrobi takie prawo, żeby na tym prawie stracić swoją władzę lub swój majątek? A jeżeli jest taka jedna osoba, bo może jest, to jaki jest naprawdę taki odsetek takich osób wśród tych, które kształtują prawo? To jedno z pytań. Drugie takie pytanie to jest: czy sądzisz, że ceny mieszkań są zależne od podaży i czy uważasz, że jeżeli podaż rośnie, to ceny mieszkań mogą spadać? Wbrew pozorom te pytania są połączone ze sobą, a tych pytań będzie więcej, bo one pokażą absurdy polskich programów mieszkaniowych, które obecnie polegają na sypaniu pieniędzy w popyt i nie robieniu nic gruntownego, żeby zmienić sytuację właśnie w budownictwie i mieszkalnictwie. Jeżeli interesuje Ciebie w ogóle rynek nieruchomości, to co tu się dzieje, trendy, ceny, zmiany w prawie, subskrybuj nasz kanał, pisz nam swoje uwagi, co sądzisz o tym rynku, może dotrze to do jakichś polityków, pisz też propozycje i sugestie nowych programów. I jeszcze zanim przejdę do tych pytań i odpowiedzi, to takie dwie podstawowe informacje, bo nie wiem, czy je wiecie. Za w tej chwili mieszkalnictwo, budownictwo, za planowanie przestrzenne odpowiada minister rozwoju i technologii. On oczywiście nie musi się znać na wszystkich tych dziedzinach. W jego ministerstwie jest 20 departamentów i te departamenty są często rozdzielone i pewnie co sposób naturalny konkurują ze sobą. I czy one potrafią działać wspólnie, czy minister potrafi to koordynować, sami sobie odpowiecie na koniec tej audycji. A druga taka informacja to jest to, że musicie pamiętać o tym, że na teraźniejszość wpływa to, co było kiedyś historycznie. I takim ważnym czynnikiem jest to, że miasta w Polsce się rozrastały i one anektowały obszary wiejskie, a na wsi podziały gruntów są zupełnie inne niż te w miastach. W miastach powinny być to podziały z taką szachownicą ulic, siatką ulic wzajemnie się krzyżujących, po to, żeby dostęp do budynków był łatwy. Na wsi teren dzielony jest często w bardzo długie, czasami wielokilometrowe i niekoniecznie szerokie paski. Dlaczego? Bo po prostu orka po linii prostej dla konia była łatwiejsza niż chodzenie w kółko po jakimś kwadracie ziemi. No i przechodząc do tego, co warto by zmienić w nieruchomościach. Czy uważasz, że ludzie będą chętnie i śmiało wynajmowali swoje mieszkania, jeżeli wiedzą, że w sytuacji, gdy spotkają się z najemcą, który nie chce płacić z jakichś powodów, będą mieli ogromne trudności z wyprowadzeniem tego najemcy, a organy państwa z pewnością nie będą im w tym jakoś wydatnie pomagać? Czy takie prawo jest słuszne? Jeżeli powiesz, że nie, no to znaczy, że jesteś zwolennikiem zmiany, likwidacji lub gruntownego przeorania ustawy o prawach lokatorów. Oczywiście lokatorów trzeba chronić, ale ochrona lokatora nie może być, zwłaszcza tego nieuczciwego lokatora, nie może odbywać się kosztem właściciela nieruchomości. Dlaczego w naszym dyskursie publicznym nie ma mowy o zmianie tej ustawy? Nie wiem. A przecież podaż mieszkań tych przeznaczanych na najem, duża podaż powoduje konkurencję, powoduje obniżenie cen najmu i ludzie mogą się zastanawiać: dobrze, to ja może wolę wynająć mieszkanie niż je kupować, jeżeli mieszkanie jest drogie. Oczywiście znam głosy, że Polak kocha własność, ale dajmy temu Polakowi szansę na bycie najemcą. Podobnie warto by do rynku nieruchomości dopuścić ludzi, którzy chcą na nim inwestować, ale nie mają gotówki,
taki, żeby kupić sobie samodzielnie mieszkanie. Oni mogliby kupować udziały w jakichś funduszach, na przykład funduszach REIT, ale w Polsce to zostało niedopuszczone, ponieważ poprzednia władza zakończyła pracę nad tą ustawą i skutek jest taki, że w Polsce działają fundusze, owszem, ale zagraniczne, a polskie nie. I polscy emeryci, polscy ciułacze są pozbawieni możliwości inwestowania w te właśnie polskie fundusze działające w Polsce. Skasowanie takiej ustawy wytłumaczono tym, że takie fundusze powodują wzrost cen mieszkań, czynszy i także wykupują mieszkania od deweloperów, co nie do końca jest prawdą, bo deweloper po pierwsze nie produkuje tego rodzaju mieszkań i tego rodzaju budynków, jakie potrzebne są temu funduszowi. Mogą się zdarzyć takie transakcje oczywiście, ale raczej fundusz woli budować od początku mieszkania pod własny projekt, a do takiej budowy zupełnie im nie jest potrzebny deweloper. Czy sądzisz też, że sprawiedliwym jest sytuacja, w której właściciel jakiegoś niewielkiego sklepiku na obrzeżach miasta, na granicy miasta, na peryferiach płaci większy podatek od nieruchomości niż ten, kto ma w centrum miasta hektarową działkę wartą miliony, dziesiątki milionów złotych? Czy to jest sprawiedliwe? I w dodatku ten ktoś jeszcze tej działki nie puszcza w obrót, czeka aż wszyscy się zbudują w koło, wartość jego nieruchomości rośnie, a on udaje, że jest rolnikiem. Czy to jest sprawiedliwe? Nie, sami mi ocencie. W każdym razie to jest w Polsce możliwe, bo tak są ukształtowane podatki i system płacenia podatków związanych z posiadaniem nieruchomości. Czy to jest sprawiedliwe, że dzielisz swoją własną działkę budowlaną po to, żeby jakąś jej część, czyli na kilka części w zależności od tego, ile masz dzieci, darować właśnie swoim dzieciom? Czy to jest sprawiedliwe, że dokonując taką operację można od ciebie pobrać opłatę adiacencką wynoszącą 30% wzrostu wartości tej nieruchomości na skutek podziału? Co państwo zrobiło dla ciebie dobrego, że chce od ciebie tę opłatę? Zastanów się, takie jest w Polsce prawo. Czy to jest logiczne, że gmina uchwala miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego po to, żeby do tej gminy mogli sprowadzać się nowi mieszkańcy, którzy będą tam mieszkali, płacili podatki, może zakładali własne firmy, pracowali nad wzbogaceniem tej gminy, ale jednocześnie gmina uchwala rentę planistyczną wynoszącą 30% wzrostu wartości tej nieruchomości i będziesz ją musiał zapłacić, jeżeli swoją działkę w ciągu 5 lat od uchwalenia takiego planu sprzedasz. Czy to jest logiczne? Przecież to oznacza po prostu czekamy 5 lat i nie sprzedajemy działki. Jaki jest skutek tego dodatkowy? Skutkiem tej renty planistycznej jest to, że jeżeli to jest duży teren i na tym terenie jedni mają działki większe, drudzy mniejsze, to czasami zdarza się, że ktoś nie chce czekać tych 5 lat, wydzieli jakąś małą działkę i ją sprzeda. Ale wtedy ten, kto ją kupił, często nieświadomy w ogóle tego, co się dzieje i jak działa prawo w gminie, potem nagle dowiaduje się, że może się budować, ale żeby do niego dociągnąć wodociąg na przykład, to trzeba go będzie prowadzić przez 400 metrów od najbliższego wodociągu przez puste pole do jego domu. W związku z tym koszt tego przyłącza będzie dla tego kogoś po prostu astronomiczny. Czy to jest rozsądne? Ponadto uchwalanie planu przestrzennego jest skomplikowane. Gminy często wchodzą w jakieś dyskusje z mieszkańcami i często po prostu z powodów ludzkich chcą uniknąć tych dyskusji. Wobec tego przekształcają jakiś teren na budowlany, właśnie ten tak podzielony jak wieś, ale zostawiają te działki długie, kilometrowe bez wprowadzenia w planach dróg w poprzek, no bo przecież po pierwsze wtedy gmina musiałaby taką drogę przejąć na własność, zapłacić jakieś pieniądze, a po drugie ten właściciel nieruchomości mógłby się burzyć, krzyczeć, że jest okradany z działki. No dobrze, to jest jedno myślenie, ale potem wchodzi ktoś w te działki
i znowu buduje przyłącze, które wynosi kilkaset metrów i buduje swoją własną drogę wewnętrzną. Może się złoży na to sam, a może kilka osób, ale poniesie koszty, których nie powinien ponieść i per saldo te drogi wewnętrzne zajmą w tej gminie większą powierzchnię niż to, gdyby poprowadzić tam układ dróg taki, jaki jest właściwy dla miejsca, w którym ma być zabudowa mieszkaniowa. Czy to jest rozsądne trzymanie takiego prawa? W poprzednim roku uchwalono również zmianę ustawy o planowaniu przestrzennym i wprowadzono tam tak zwane pojęcie nowe plan ogólny. Nie chcę wchodzić teraz w szczegóły, czym ma być ten plan ogólny, bo wymagałoby to zbyt długiego tłumaczenia, ale powiem o jego głównym założeniu. Otóż tworząc taki plan ogólny, gmina ma się zastanowić nad tym, jakie tereny są jej potrzebne i czy jakieś potrzeby nie są już zaspokojone w ramach istniejących planów zagospodarowania przestrzennego i wolnych działek. No i może się okazać, że ta gmina jakiś teren przeznacza pod budownictwo na przykład, czy to wielorodzinne, czy jednorodzinne, wszystko jedno, a na innych terenach nie będzie można się budować nawet na podstawie decyzji o warunkach zabudowy, no bo plany ogólne tego nie przewidują. Z jednej strony jest to rozsądne, bo jest to koncentracja budowania w jednym miejscu, niższe koszty budowy dróg, niższe koszty zbrojenia, no i w ogóle miasto powinno być zwarte, a nie rozproszone. To jest jedna strona medalu. Ale czy ktoś tworzący te przepisy zastanowił się nad tym, no dobrze, jeżeli teraz mamy taki teren mały, na którym można się budować, a wreszcie gminy nie można się budować, to posiadacze terenów na tym miejscu będą w jakiś sposób uprzywilejowani. I oni mogą również przyjąć taką taktykę z ich punktu widzenia słuszną. Ja ich zupełnie rozumiem, że nie muszą jako pierwsi sprzedawać tam działki, tylko warto jest poczekać może troszeczkę, poczekać aż inne działki zostaną wyprzedane i wtedy dopiero za kilka lat swoją działkę rzucić na sprzedaż za oczywiście wyższą cenę, dzięki czemu ten posiadacz tej działki zarobi na tym, co robili inni jego sąsiedzi. Gorzej będzie, jak wszyscy wpadną na ten sam pomysł, bo to znaczy, że nikt nie będzie tam chciał działki sprzedawać, a jak powiedziałem, opłaty związane z posiadaniem ziemi, która leży i udaje się rolnika na tym terenie, udaje się użytkowanie rolne, są po prostu żadne tak naprawdę. Tak naprawdę są niewielkie w porównaniu z wartością działki. Dlaczego wtedy minister, który wprowadzał tę ustawę, zawahał się przed konsekwentnym wprowadzeniem czegoś, co powinno być, czyli podatku od wartości nieruchomości, zwanego również, uwaga, straszliwe słowo, katastrem. Dlaczego? No to zastanówmy się, dlaczego tak często i tak wiele, może nawet Ciebie, oburza słowo podatek katastralny. Dlaczego słysząc podatek katastralny, wyobrażasz sobie, lub masz tutaj wdrukowane w świadomość, że ten podatek będzie wynosił 1 albo 2% wartości nieruchomości. I dlaczego sobie wyobrażasz, że go zapłacisz mając tylko jedno mieszkanie lub jeden dom? Przecież wyobrażenie to wdrukowali ci w głowę populiści, politycy wszelkiej maści, każdej opcji, którzy być może należą do partii posiadaczy nieruchomości, posiadaczy wielu mieszkań. Sprawdź deklaracje na przykład posłów majątkowe, czy mają mieszkania, ile mają mieszkań. Może oni ci to wdrukowali w głowę, dlatego że przecież nikt jeszcze nie powiedział, jaka ma być stawka tego podatku. Nikt jeszcze nie powiedział, czy ten podatek ma być liczony od pierwszej nieruchomości, a może od drugiej. Nikt jeszcze nie powiedział, czy ten podatek będzie liczony od mieszkania, które jest czynne na rynku, na przykład poprzez to, że jest wynajmowane, czy też będzie liczony tylko od takich mieszkań, które są pustostonami. Nikt tego jeszcze nie określił, ani jakie będą stawki podatków, ani od czego on będzie płacony i czy te stawki będą ustawione na przykład jakoś progresywnie, zmiennie. Nikt tego nie zrobił. Nikt. Natomiast wielu już, być może Ty również, protestujecie przeciwko czemuś, czego jeszcze nie znacie. A dlaczego nie znacie?
bo nigdy nie doszło w Polsce do rzetelnej dyskusji na ten temat. Dlaczego w wielu krajach takie podatki istnieją? No, na przykład istnieją dlatego, że one w jakiś sposób wymuszają obrót nieruchomościami. Dodam też, że niektóre kraje, w których są takie podatki, ale na przykład Zjednoczone Królestwo, również cierpią z powodu na swoje prawo, bo oni na przykład mają system taki, że dobrze, masz jakiś dom, ale ten dom to stoi na ziemi jakiegoś pana, który ci dzierżawi tę ziemię na jakiś określony czas. Trochę to pewnie Wam przypomina nasze użytkowanie wieczyste, które jest w zasadzie już zniesione, czy też zostało zainicjowane jego zniesienie, trochę jeszcze istnieje. To tak sobie to porównajcie. I ten system ma też również coś ciekawego. Na przykład ma dopłaty do czynszów. Jeżeli Ciebie nie stać na jakiś czynsz, no to możesz ubiegać się o otrzymanie dopłaty, a jak się właściciel nieruchomości Twojej dowie, że te opłaty dostajesz, no to zazwyczaj podnosi swój czynsz właśnie dokładnie o wysokość tych dopłat. On nie musi się dowiedzieć, że to Ty dostajesz, on po prostu wie, że takie opłaty są udzielane i że ich wartość rośnie. Tak działa i takie są skutki pompowania pieniędzy w popyt. Te pieniądze, które dasz w popyt, czy to nabywcy mieszkania, czy ewentualnie najemcy, bo też taki gdzieś pomysł rządowy był, przynajmniej koalicji, która szła do wyborów, PO tak mówiło o dopłatach do czynszów, no to jeżeli dajesz takie pieniądze, to z drugiej strony są właściciele tych nieruchomości, którzy chcą te pieniądze natychmiast przejąć i je skutecznie przejmują, podnosząc ceny. Żeby mieszkania były bardziej dostępne, trzeba wprowadzić konkurencję. Jaki sens na przykład, teraz też się pewnie niektórzy oburzą, ma dopuszczenie do tego, żeby finansować zakupy mieszkań od osób, które tych mieszkań nie produkują kredytem, który w swoim założeniu ma zwiększyć budownictwo, tak jak było to robione na przykład w bezpiecznym kredycie 2%, gdzie wręcz mówiono, że dzięki wsypaniu pieniędzy w popyt ruszy nam budownictwo. No ale ten kredyt w dużej części skonsumowali ludzie sprzedający mieszkania na rynku wtórnym. W związku z tym te pieniądze już nie trafiły na rynek pierwotny i nie dały impulsu do budowy. Te pieniądze również trafiły do takich ludzi, którzy kupowali, przedsiębiorców na przykład, którzy kupowali, rezerwowali na podstawie na przykład umów przedwstępnych jakieś mieszkania u deweloperów za jakąś cenę i potem je mogą odsprzedawać innym osobom. To uwaga, bo ja powiecie, że cesje zostały zakazane. Tak, ale ja nie mówię o cesjach. Ja mówię o zupełnie kimś innym, bo zostały zakazane cesje umów deweloperskich, ale umowy deweloperskie to deweloper zawiera z osobą fizyczną, a nie z przedsiębiorcą. Natomiast wiemy, że na takich osiedlach działają również tacy właśnie inwestorzy. Zaraz każdy powie, że ja walczę z przedsiębiorczością. Nie. Tylko pytanie jest, dlaczego akurat te osoby, które tak naprawdę nie tworzą nowych mieszkań, nic nie budują, dlaczego te osoby mają zarabiać na kredycie, który jest sponsorowany przez całe społeczeństwo i kredycie, który podobno miał wspierać deweloperów. Nie wspomnę już również o tym, że mamy w Polsce monopol budownictwa wielorodzinnego w jednej formie, w formie deweloperskiej. Budownictwo komunalne, budownictwo spółdzielcze, budownictwo zakładowe nadal istnieją w Polsce, ale skala tego budownictwa jest tak mała, że w praktyce nie ma wielkiego znaczenia, czy wręcz żadnego znaczenia dla rynku nieruchomości. Dlaczego w ogóle zarzucono te formy budowania? To jest oczywiście długa dyskusja, ale należy pamiętać o czymś. Jeżeli uznasz, że w Polsce na kształtowanie prawa wpływ mają ludzie, którym zależy na podtrzymywaniu wartości nieruchomości lub nawet na ich wzroście, no to znajdziesz łatwe wytłumaczenie, dlaczego pompowane są pieniądze w popyt, a te pieniądze potem przechwytywane są również przez właścicieli tych nieruchomości, a nie wspierane
są działania, które miałyby doprowadzić do zwiększenia, do istotnego zwiększenia podaży mieszkań, czy to na sprzedaż, czy to do wynajęcia. Chętnie poznam Wasze uwagi, bo wiem, że nawet na naszym kanale Discord, link na dole, toczycie zażarte dyskusje na temat tego, co mogłoby się wydarzyć na rynku nieruchomości, w naszej polityce. Liczycie na niektórych polityków, gloryfikujecie ich, widzicie ich wręcz jako zbawców, dlatego zapraszam właśnie też do dyskusji. Koniecznie subskrybuj ten kanał, jeżeli chcesz mieć nowe informacje i dziel się z nami swoimi spostrzeżeniami, uwagami na temat polskiego rynku oraz sugestiami tematów nowych audycji. Cześć, trzymajcie się.